Nie wiem, czy wy czekaliście na ten odcinek tak samo jak ja, ale jaram się na maksa, bo mamy dzisiaj finał Project Pan, czyli moje całoroczne wyzwanie zużywania kosmetyków do makijażu. I tutaj mam wszystkie te kosmetyki. Oczywiście luksusowe pudełko na mało luksusowe przedmioty, więc jeżeli tak jak mnie ekscytuje was zużywanie kosmetyków i satysfakcjonują zużyte pudełeczka po kosmetykach, to koniecznie oglądajcie dzisiejszy odcinek. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Ja już wszystko wiem, mam wszystko poprzeliczane, ile czego zużyłam i ile w sumie było tych kosmetyków, ale zaczniemy sobie od produktów, które były w projekcie, a ich nie zużyłam, żeby, że tak powiem, pożegnać się z nimi jeszcze na koniec roku. Na początku nie zużyłam oczywiście tej bazy, to było raczej oczywiste, ale po prostu chciałam w miarę możliwości ją sobie pozużywać. Przypuszczam, że przejdzie na przyszły rok, bo w stosunku do ubiegłego roku mam trochę więcej baz i chciałabym po prostu zmniejszyć tą liczbę. Nie udało mi się również zużyć pisaczka Belle i Red Lipstick Monster. Jest to bardzo wydajne, no bo wiecie, robimy raptem paręnaście, parędziesiąt kropeczek tym pisaczkiem, więc no jakby można się było tego spodziewać, że nie dam rady go zużyć. Jeszcze zostaje ze mną. Podobnie z pisakiem do brwi z NYXa. Z jednej strony wiecie, szkoda, że nie trafił do tych zużyć w tym roku, a z drugiej strony się cieszę, no bo nie muszę kupować kolejnego, a bardzo lubię go używać. Nie zużyłam też bazy pod brokaty. Przyznam szczerze, że nawet w ostatnim czasie, gdzieś tam w grudniu, nawet jeszcze tam w listopadzie jakoś tak trochę zapominałam o tej bazie. Nie wiem, nie miałam głowy do jej zużywania i trochę, wiecie, trochę smuteczek, a trochę się cieszę. Słuchajcie, nie udało mi się zużyć tego bronzera, w sensie tego, co było w opakowaniu tej części, którą miałam w wyzwaniu. Zobaczcie, ile mi jej zostało. No po prostu symboliczne parę użyć. No ale wiecie, nie chciałam zużywać też jakoś na siłę, nie wiadomo ile tego nakładać. Jest szansa, że do końca roku ją jeszcze zużyję. Nagrywam, tak jak mówiłam wam, troszeczkę wcześniej ten odcinek, żebym mogła troszeczkę sobie odpocząć, odświeżyć głowę, nie malować się przez parę dni chociaż. Niemniej wyzwania, że tak powiem, swojego celu nie osiągnęłam. Jeszcze trochę tego bronzera jest. Nie udało mi się również zużyć tej części róży Berry M. Górna część to taka bardziej czerwona. Nie używałam jej jakoś bardzo często, bo mnie bardzo ciągnie do tego koloru, więc tego trochę zostało więcej, natomiast ten jest całkiem fajnie zużyty, ale też jeszcze do zużycia całkowitego jeszcze trochę. Zobaczcie. On jest już tak no blisko do płaskości, można powiedzieć, ale wiemy, że ten produkt jest aż dotąd w opakowaniu. Trochę się cieszę akurat, bo ten kolorek po prostu uwielbiam. On mi tak pasuje. No po prostu totalnie do mojej urody. Także nie udało mi się osiągnąć jakby takiego celu, żeby zużyć cały ten pisak. Ja sobie go liczyłam w ogóle jako jeden róż, a tak naprawdę powinnam liczyć jako 4. No i na koniec też tak tyle brakowało. No po prostu tyle. Bronzer. Puder LH Cosmetics, zobaczcie, że to już są takie same brzeszki i tutaj już w ogóle dosięgnęłam tego całkowitego brzegu z tej strony, więc myślę, że na początek przyszłego roku będę miała dobry start właśnie z takimi, wiecie, wykończeniowymi produktami. A, jeszcze błyszczyk od Ireny Eri zapomniałabym. Nie ma go dużo, ale jeszcze zostało, także jeszcze to i już przechodzimy do tej właściwej części. W tym roku mamy elegancko wszystko podzielone na kategorie, żeby jeszcze przyjemniej się oglądało, więc zaczynamy sobie od baz do twarzy i w tym roku zużyłam jedną bazę i osiągnęłam jeden cel, więc zużyłam bazę od Ireny Eris Silky Shine, fenomenalna baza rozświetlająca, może też służyć jako płynny rozświetlacz. W ogóle przeglądałam sobie wczoraj to moje pudło, żeby zrobić sobie właśnie taką tabelkę i tutaj sobie wszystko pospisywać i w ogóle zapomniałam, że niektóre rzeczy ja w ogóle w tym roku zużywałam, także i zużyłam również taką próbkę bazy do twarzy, także tutaj cel, że tak powiem, osiągnięty. Następnie podkłady, gdzie ja mam, są tutaj i podkłady zużyłam 4, a tak naprawdę można powiedzieć, że 3,5, bo ten nie został zużyty do końca, bo mi się po prostu zepsuł w trakcie używania i mnie uczulał. Coś tam się działo po prostu z tym podkładem. Zużyłam ile mogłam, może tak. Mamy tutaj podkład Match Me z Hean. Zobaczcie, że jest puściutki. Następnie mam tu wszystko powystawiane, także tu będę może hałasować. Eveline Better Than Perfect, puściutki. Mamy również właśnie ten nieszczęsny MAC Studio Fix. Nieszczęsny w sensie, że mi się zepsuł, ale jest to bardzo dobry podkład. No i mamy Glam Shop Upiększacz, całkiem nowe, świeże denko, które widzieliście ostatnio. Bo właśnie zauważyłam, że mam go niedużo, więc jeszcze
dociśniemy, mówię, do końca roku jakąś tam liczbę. Więc w sumie podkładów mamy 4 i co ciekawe, w ubiegłym roku zużyłam 3. Jeżeli chodzi o bazy, to również zużyłam w ubiegłym roku 1 i w tym roku 1 plus 1 cel, ale jeżeli chodzi o podkłady, no to o 1 więcej, także juhu dla mnie. Juhu. What is that? Lecimy dalej. Korektory. I tu w ogóle sama byłam w szoku. Czekajcie, pochwycę je. O, tyle. Ostatnio zużyty krem CC pod oczy z Erborian. Bardzo fajny kosmetyk. Ja go właśnie ostatnio używałam po prostu na całą twarz. Tak nie do końca skończony korektor od Ireny Eris, ten kryjąco-matujący, bo on mi się też jakoś tak dziwnie zepsuł. Coś się z nim działo. On w ogóle od początku był taki rozwarstwiający się, ale niektóre... Ja mam tu jakiegoś włosa i zaraz oszaleję. I to jakiego włosa? Ale niektóre formuły kosmetyczne po prostu mają to do siebie, że się tak delikatnie rozwarstwiają i trzeba ją wymieszać, więc tak nie zwracałam uwagi na to rozwarstwienie, ale tutaj ewidentnie coś nie pacało. No wiecie, zużyłam ile mogłam znowuż. Mamy również 2 rozświetlające korektory też od Ireny Eris w 2 różnych odcieniach i one są już zużyte całkowicie. Zobaczcie, że opakowanie jest puściutkie. I te korektory mi się fajnie właśnie używało i zużywało, ale ten matujący, no niestety. Zużyłam też Han Camouflage. Pamiętam, że w ogóle byłam w szoku, jak mi szybko poszło. On musiał być po prostu jakoś sensownie zużyty wcześniej. Camouflage też, tylko w tej nowej wersji, w nowym opakowaniu. Nie wiem, czy to jest nowa formuła. I zużyłam też taki wykręcany ze Stars. I ten był chyba moim ulubionym. Bardzo go lubiłam. Także mamy, słuchajcie, w sumie 7 korektorów. Wow. Ja nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, bo ja ogólnie nie używam tak w dużej ilości tych korektorów. Ja to robię tak, wiecie, kropeczkę, gdzieś tam punktowo, ale czasami tych korektorów też używałam na całą twarz po prostu jako podkład. A w ubiegłym roku zużyłam 5, więc to już było dla mnie całkiem sporo, a w tym roku, zobaczcie, 7. Pudry, słuchajcie, jestem totalna pudernica, zobaczcie. Taką wieżyczkę. To się nie mogło przecież dobrze skończyć, nie? Sylwania! Nie wiem, gdzie to pospadało teraz. 4, nie mogę znaleźć teraz. No serio? Gdzie to jest? Wymazujemy to z pamięci. I mam tutaj 5 pudrów. Zużyłam po pierwsze transparentny puder od Ireny Eris. W ogóle też zapomniałam o tym pudrze, że go miałam w tym roku. Puder Bingo z Glam Shopu. On mi się tak średnio sprawdził. W sensie matujący, ale tak sucho wyglądał na twarzy, więc nie przepadałam za nim. Natomiast Hean Rice, który zużyłam niedawno, totalnie nic nie robił, jeżeli chodzi o matowienie skóry. Po prostu zmatowił na chwilę i zaraz się świeciłam. Byłam bardzo natomiast zadowolona z woalki pod oko, którą używałam na całą twarz, w sensie na policzki, czoło i pod oczy, a w strefę to jakiś inny puder. Więc mega się cieszę, że ten zużyłam i to jest w ogóle mój taki pierwszy prasowany kosmetyk, który zużyłam i pierwszy wypiekany, także no jestem po prostu mega szczęśliwa i mega dumna. No i mój absolutny hit, ulubieniec, najlepszy puder na świecie dla skór tłustych, czyli Matte and Blur od Ireny Eris, również jest zużyty. I co ciekawe, w tym roku zużyłam 5 pudrów, prawie 6, bo tamta LH to też jest tak już malutko, ale liczymy 5 i w ubiegłym roku również zużyłam 5. Jak się tak notuje takie rzeczy i zużywa i gdzieś tam zapisuje, to na przykład wiem, na co mogę sobie pozwolić, gdy, nie wiem, będą jakieś promocje albo będę chciała przetestować jakiś nowy kosmetyk, no to wiem, że u mnie idzie całkiem sporo pudrów, bo co roku jest to około 5 sztuk, więc wiem, że mogę sobie na nie pozwolić, że je raczej zużyję bez problemu, no nie? Polecam sobie zapisywać też to, jakby co konkretnie zużyliście z jakiej kategorii. Bronzery. Udało mi się osiągnąć 1 cel i zużyć 1 bronzer. I zużyłam konturownik z Glam Shopu. On jest bardzo przyjemnym produktem do zużywania, bo jest go naprawdę niedużo tutaj gramaturowo. Ja go w ogóle zużyłam tak poza projektem, bo tak jakoś zaczęłam go używać. Tutaj parę razy użyłam i już mi zniknął, więc była taka niespodzianka. Osiągnęłam cel w bronzerze od Danessy Myricks, tylko wiecie co, jestem ciapa, bo zapomniałam, że ja go w tym roku zużywałam. I ja go wyciągnęłam w całości i przełożyłam sobie do po prostu takiego innego opakowania, do takiej paletki z kremowymi produktami. A też ostatnio kolejna moja ciapowatość, pousuwałam niechcący zdjęcia niektóre z progresów, że tak powiem. Myślałam, że usuwam z dysku, a usuwałam z telefonu.
i... Nieważne. Tutaj miałam cel, żeby zużyć połowę i udało mi się również osiągnąć ten cel. W ubiegłym roku natomiast nie zużyłam żadnego, bo zużywałam suchy i tylko zrobiłam małe denko, więc i tak fajnie, że w tym roku udało się coś pozużywać. Mgiełki. W ubiegłym roku była jedna, a w tym roku 3. Pewnie też dlatego, że te mi się w ogóle kończyły. I mamy tutaj Urban Decay Oil All Nighter. Fajne małe opakowanie, jak nie potrzebujecie za często używać mgiełek, to jest fajne. Jest to bardzo dobra mgiełka utrwalająca, więc polecanko, jak potrzebujecie na jakieś specjalne okazje, to jest bardzo spoczko. Jeżeli chodzi o mgiełkę z Glam Shopu, to wzięłam ją do zużywania, bo po prostu nie potrzebowałam jej w swoich zbiorach, bo nie byłam z niej do końca zadowolona. Te utrwalenie faktycznie było, ale ta formuła jest na tyle jakby ciężka i opakowanie na tyle plujące, że bardzo nieprzyjemnie się tego używało. I jak pryskałam tym twarz, to po prostu wszystko było lepkie. I moje ubranie, i stół, i jakieś inne kosmetyki, wszystko było oblepione tą mgiełką, więc aż nieprzyjemnie mi się jej używało, więc po prostu chciałam ją zużyć i mieć z bani. Natomiast, no wiecie, najwspanialszy atomizer na świecie i najwspanialsza formuła setting sprayu to jest oczywiście Charlotte Tilbury, bo to jest po prostu najlepszy setting spray na rynku. Oprócz tego, że ściąga tą pudrowość, scala wszystkie warstwy, to właśnie też ma właściwości lekko utrwalające. No, mgiełka jest cudowna i pięknie pachnie. Kocham, będę kupować do końca życia. Przechodzimy do róży. Nie wiem, jak to liczyć, bo można powiedzieć, że zużyłam 1, a można powiedzieć, że zużyłam 3 róże. Więc wybierzcie sobie, jaką opcję wolicie. Na początek zużyłam sobie róż z Romand, to jest taka japońska marka. I tutaj zużyło mi się bardzo przyjemnie i bardzo szybko, bo i pojemność była nieduża, i formuła taka bardzo delikatna, a ja wiecie, lubię tego różu trochę więcej. No i jeżeli chodzi o ten róż z Berry M, no to zużyłam 2 kolory. Możecie zobaczyć. Słuchajcie, no jak uważacie, no. Może być 1,5, a mogą być 3 po prostu, wedle waszego uznania. W ubiegłym roku natomiast zużyłam 1 róż. Rozświetlacze. W ubiegłym roku mieliśmy 1 zużyty rozświetlacz suchy, a w tym roku 1 suchy i osiągnięty cel w kremowym. Także tutaj mamy Glow Mamę, ten rozświetlacz, który powstał po prostu z Adrianną Grotkowską. Także mam tutaj wszyściutko zużyte. No nie powiem, było to wyzwanie i była to walka, że tak powiem, żeby to zużyć, ale starałam się właśnie wykorzystywać, jak było trochę cieplej, były większe dekolty, to po prostu ramiona dekolt, po prostu wszystko, co się dało. No i udało się, było to dla mnie ciężkie. Ale dałam radę, zdecydowanie chyba lepiej szłoby mi z kremowymi produktami. No i właśnie tutaj mogę się pochwalić, że miałam wyzwanie, żeby zużyć to, co jest w opakowaniu, bo znowuż część tego produktu mam przełożonego do kremowych, jakby takiej paletki z kremowymi rzeczami, ale chciałam zużyć to, co jest po prostu w opakowaniu. No i mogę się pochwalić, że udało mi się wygrzebać wszystko, chociaż było to ciężkie, bo to są takie ząbki i z tych ząbków starałam się coś tam powygrzebywać, ale no totalnie wszystkiego się po prostu nie da. No i lecimy dalej do produktów do brwi. Ja ich nie dzielę na kredki, żele, coś tam pomady i tak dalej, bo mi się nie chce. W ubiegłym roku zużyłam 3 produkty do brwi, a w tym roku zużyłam 5. I mamy tutaj 2 kredki Claresa Bromance w 2 różnych odcieniach, 3 i 2. Bardzo fajne kredeczki, jestem z nich bardzo zadowolona, w przyszłości pewnie też sobie kupię, jak pozużywam to, co mam. Także mamy tutaj kredki. Do utrwalenia zużyłam sobie laminator do brwi i w ogóle też zapomniałam, że ja w tym roku go zużywałam, no nie? Zużyłam również maskarę do brwi od Irene Eris, bardzo ją lubiłam. Taka, że dawała trochę kolorku na brwiach i matowe wykończenie. No i tutaj też się mogę pochwalić, że już jest wyzerowany ten mój żel z NYX-a. Już wczoraj po prostu już tak wydłubywałam wszystko. Zobaczcie, że ta szczoteczka już jest praktycznie sucha, już tam nic na niej nie ma. Więc udało mi się zużyć, w ogóle mega fajne jest to opakowanie, że można sobie tutaj wszystko fajnie wycisnąć. Bardzo bym chciała, żeby maskary też były w takich opakowaniach. Dałoby się z nich po prostu więcej i mocniej je wykorzystać i wyciskać sobie, jakbyśmy chcieli używać ich higienicznie. Lecimy z bazami i w ubiegłym roku nie zużyłam
żadnej bazy pod cienie do powiek, a w tym roku, słuchajcie, 2. No i wiecie, że ta była zużywana przeze mnie w ubiegłym roku. Liczyłam, że uda mi się ją zużyć, ale i w ubiegłym, i w tym już jeszcze mi było ciężko ją zużyć, ale poszła. To jest oczywiście Inglot Eyeshadow Keeper, moja ulubiona baza, której mam już kolejne opakowanie, bo jest to po prostu the best of the best. I wzięłam ją do projektu właśnie dlatego, że wydawało mi się, że już jest końcówka, że ono już takie płaskie to opakowanie było, ale ona po prostu starczyła mi i w ubiegłym roku ją zużywałam i w tym. No i tutaj znów się mogę pochwalić, że udało mi się wydłubać wszystko z tej bazy Glam Shopowej i wzięłam ją do projektu niedawno, ale właśnie zauważyłam któregoś razu, że mam jej naprawdę niedużo, więc wiecie, ciśniemy i mamy 2 denka. Przechodzimy sobie do płynnych cieni. W ubiegłym roku zużyłam 1, a w tym roku zużyłam 3. Miodownik z Glam Shopu. Chciałam pozużywać trochę też tych baz, bo wiemy, że one zastygają i potem już są nie do użycia. Bardzo lubiłam ten kolor, w ogóle by mi bardzo dzisiaj fajnie pasował. Zużyłam również żelek Era z Glam Shopu. To był rozświetlacz w żelu, który uwielbiałam, ale właśnie trochę za późno go wzięłam do projektu, bo on już był taki gęstawy i nie za fajnie się go używało. Resztę musiałam tak trochę zmęczyć niestety, ale za to bardzo się cieszę, że wzięłam ten kosmetyk. Brokatowy cień w kremie z Etude. Koreańska bodajże marka albo japońska, nie pamiętam. W każdym razie to jest tak piękne, że żal by było, żeby się zmarnowało, więc mega się cieszę, że zużyłam jak jeszcze było dobre. Cienie suche też nie będą się tak psuły i tak ta formuła nie będzie się zmieniała, jak w przypadku właśnie kremowych, więc fajnie jest generalnie po prostu je używać. No niech nie leżą w szufladzie, niech nie czekają na specjalną okazję, tylko po prostu korzystajmy z tych rzeczy. Ten zużyłam tak z przyjemnością przez cały okres używania, a tu jednak się męczyłam, więc używajmy. Jeśli chodzi o kredki i linery, łączę je w jedną kategorię, bo bez sensu mi je dzielić. W ubiegłym roku zużyłam 6. A w tym roku tylko 1, bo mnie tak zmęczyła, że nie miałam ochoty po prostu na zużywanie niczego innego. Ja przede wszystkim w ubiegłym roku więcej linerów zużywałam, bo nie chciałam, żeby się właśnie zmarnowały, zepsuły gdzie, ale no ja tak nie używam za bardzo linerów. A w tym roku jak wzięłam sobie tą kredkę w Moro, która w ogóle by the way jest przepiękna, ma piękny kolor, ale za bardzo mnie to ograniczało kreatywnie, że ja po prostu muszę tą kredkę, muszę ją używać, muszę ją zużywać i no matter what. I tak wiecie, no wymęczyłam. Nie wiem, czy w przyszłym roku będę chciała zużywać kredki. Może jak będę widziała, że coś się faktycznie kończy, no to może wtedy. Ale tak wiecie, jak będzie taka duża, to chyba nie. Maskary. W ubiegłym roku zużyłam 6, a w tym roku 7. Ja maskary walę dużo, więc jest to całkiem zrozumiałe. Teraz dzięki temu porównaniu wiem, że mogę sobie na przykład na więcej maskar pozwolić, jak będę robiła sobie jakieś zakupy na przykład, albo chciała sobie tam coś odłożyć z paczek PR-owych. Bardzo ekskluzyw. W tym roku bardzo ekskluzyw. Lancome Hypnose, taka pogrubiająca maskara, bardzo, bardzo spoko. Lancome Hypnose, ale w odcieniu takim oberżynowym. Mamy również Lancome Hypnose Drama, też pogrubiająco, podkręcająca, ale tej aż tak bardzo nie lubiłam. Była ok, ale to nie była moja absolutnie ulubiona. No i Lancome Idol, bardziej wydłużająca, bardzo ładnie się utrzymywała. Dla osób, które lubią wydłużenie i ładne rozczesanie, rozdzielenie, no to jest fantastyczna. Stars Out of This World, bardzo fajna, pogrubiająca maskara i z tej naprawdę byłam zadowolona. Podobało mi się to, jak wyglądała na rzęsach. Nie pamiętam, czy mi się odbijała, czy nie. Już kurczę, za dawno temu to było, słuchajcie. Sky High, którą zużyłam niedawno, tą burgundową. I ta była też super. W ogóle maskary Sky High są super, szczególnie dla osób, które lubią rozdzielenie i wydłużenie rzęs. Bardzo ładnie się te maskary utrzymują. No a ta miała przepiękny kolor. No i moja ulubiona, absolutnie jakby wciąż nic nie pobiło dla mnie tej maskary. Moja ulubiona pogrubiająca maskara, czyli Extreme Volume od Ireny Eris. Kocham, 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 kocham. No tych maskar trochę w tym roku poszło, fajnie, fajnie. I już mi się w tym pudełeczku po prostu nie mieszczą te rzeczy. Mamy również taką kategorię inne. I tutaj wrzuciłam sobie klej do rzęs, który tak organicznie w zasadzie zużyłam. Już miałam końcóweczkę i tak wiecie, po prostu skoncentrowałam się na jej zużywaniu, bo tutaj już praktycznie nic na palcu nie zostaje. I w ogóle zobaczcie, jak to opakowanie wygląda. No jest po prostu obleśne. Tu jeszcze się odkleiło, bo się przykleiło do tego opakowania, które mam, które
jest kartonowe i oczywiście musiałam trochę porwać to opakowanie tym klejem. Brokaty. Mam oddzielną kategorię, bo zużyłam dwa i to są te dwa, które były we współpracy pierwszej Belle i Red Lipstick Monster PPE DP. Proszę bardzo. Jeden zużyłam tak normalnie, a drugi tak trochę musiałam przycisnąć, bo jakbym tego nie zrobiła, to on by zasechł mi całkowicie i byłby no praktycznie nie do użycia. Także też używajcie tych rzeczy, bo to nie trwa wiecznie. A w ubiegłym roku udało mi się zużyć jeden taki brokat. Jeśli chodzi o konturówki, w ubiegłym roku zużyłam 3, a w tym roku zużyłam 5. I w ogóle zobaczcie na to. Czekaj, nie przełączaj. Widzicie te kolory? One są po prostu identyczne. Tutaj zaczynaliśmy od Diany, którą zużywałam w ubiegłym roku i tutaj już miałam dosłownie końcóweczkę, więc chyba bodajże w styczniu ją zużyłam i w ogóle nie pamiętałam o tym, ale obejrzałam sobie wczoraj mój odcinek z finałem 2023, żeby sobie odświeżyć niektóre rzeczy, no i dzięki temu pamiętam, że zużywałam ją w ubiegłym roku. Co to było? Brudny róż chyba z Glam Shopu. Brudny róż, też bardzo fajna konturówka. Moja ukochana, której już nie wyjmę. Wcisnęłam ją za mocno. Wcisnęłam ją za mocno. To jest oczywiście Han 515 Antique Rose. Bardzo, bardzo ją lubię i mam w ogóle gdzieś chyba zapas tej konturówki jeszcze. No już nie wyciągnę jej. Pamiętam, że temperowałam ją kombinerkami. Także wykorzystałam na maksa. I ze świeższych, no to Inglot 326, bardzo chętnie do niej wrócę. Jest to zamiennik mlecznej czekolady z Glam Shopu. Mam aktualnie mleczną czekoladę, więc pewnie najpierw sobie poużywam mleczną i zobaczymy, co będzie dalej. Czy będę kupowała mleczną, czy tą. One wypadają bardzo podobnie. Staram się tak zwięźle mówić i czasami trochę mi się plącze język. Nic nie brałam. No i oczywiście moja ukochana Ombre, również z Glam Shopu i również mam zapas, bo jest po prostu wspaniała. Także mamy 5 konturówek. Cyk. No konturówki mi idą całkiem dobrze, powiem szczerze. Szminki mi przeszkadzają, jak zużywam. Tak konturówki mogę bez problemu. Więc wiem, że mogę mieć ich więcej, mogę sobie ich kupować więcej, mogę sobie eksperymentować. I to bardzo lubię. Błyszczyki. W ubiegłym roku zużyłam 5 błyszczyków, w ogóle jestem w szoku, a w tym roku zużyłam 2 i osiągnęłam 3 cele, bo miałam 3 takie opakowania błyszczyków DIY-owych. Pamiętacie, robiłam taki odcinek, jak sobie kolorki tam zmieniać i miałam 3 takie opakowania, gdzie tych błyszczyków, wiecie, no było tak troszeczkę, tak na dnie dosłownie, żeby sobie tam, wiecie, poeksperymentować z kolorami, więc osiągnęłam cel w zużyciu 3 takich własnoręcznie robionych kolorów. Pamiętam, że jedna była mieszanką cienia z paletki Naturalnie Różowa i to był mój absolutny ulubieniec, ale te też udało mi się zużyć, a z takich pełnoprawnych opakowań mamy tutaj 2 i pierwsza to jest Claresa Sugar Powder, fantastyczny błyszczyk, który zużyłam, bo po prostu szkoda mi było, żeby się zepsuł, ale nie chciałam go zużywać, bo bardzo go lubię. No ale mam tyle kosmetyków, że to nie może leżeć, to musi być używane. No i mamy też bardzo lubione przeze mnie Fat Oil z NYXa w odcieniu 02 Mist Coal. Zobaczcie, zużyłam całkiem niedawno i on jest fajny i do po prostu wykończenia makijażu, i do pielęgnacji, jest po prostu cudowny. Trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale mówiłam Wam też, że nie chciałam jakoś tak mocno na ustach się koncentrować, bo czasami wychodzi mi uczulenie, jak po prostu przeginam z ilością produktów do ust. Jeżeli chodzi o szminki natomiast, to w ubiegłym roku zużyłam 4. Jak to jest możliwe? Pewnie, wiecie, używałam po prostu na policzki jako róż, jako konturowanie i tak dalej, a jednak no, w tym roku na przykład poszło trochę więcej róży i trochę więcej bronzerów na rzecz tego, że tych szminek nie zużyłam wcale, bo w ogóle się na nich nie koncentrowałam, ale osiągnęłam jeden cel. I tutaj miałam zużyć do pewnego momentu tą pomadkę z Yves Saint Laurent i też jestem ciapa, bo powinnam ją zostawić, żeby Wam pokazać. Ja zapomniałam, że ją zużywałam w tym roku i znowu sobie przełożyłam do innego opakowania, bo to by mi się ciężko już używało, bo było tak, wiecie, jakby na płasko tutaj zużyte. Także no, nie pokażę Wam, że tak powiem, ile tego było i nie wiem, czy mam jakieś zdjęcie, bo tak jak mówiłam, gdzieś tam mi zniknęły te zdjęcia. No także brawo ja. No i na deserek zostawiłam cienie do powiek. Nie zużyłam w tym roku żadnej palety, ale stwierdziłam, że chyba bez sensu jest liczyć zużycia w paletach, tylko kurczę, znów jakiś włos. O, jest. Tylko po prostu lepiej jest
no liczyć w cieniach, po prostu w zużytych cieniach. No i pierwszy mój sukces to cień karmelowy z paletki Carmel Cud Miód. Zobaczcie sobie, udało mi się go zużyć. On był bardzo jasnym kolorem, więc pasował praktycznie do każdego makijażu. No i na deserek zostaje nam nasz po prostu weteran project penowy, bo jest od początku po prostu projektu ze mną i prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie, został mi jeden cień, jeden uparty cień. I w tym roku zużyłam cień naturalny, czyli ten u góry, i cały ten dolny rządek, czyli różany, herbaciany całkiem niedawno, tak naprawdę w tym miesiącu go zużyłam do końca, i rajska jabłoń, ten był cudowny, ojeju, jak ja kochałam ten kolor. I właśnie lubiłam go dokładać, pamiętam, na usta, rumieniec też bardzo lubiłam, tak no, fajna była ta paletka, powiem wam, że była fajna, znaczy nadal jest, ale wiecie, te wszystkie cienie. Jeżeli chodzi o cień herbaciany, który zużywałam tak naprawdę teraz, jakby w tym miesiącu, w ubiegłym i tak dalej, to przede wszystkim starałam się go zużywać jako eyeliner. Jak mieszałam sobie z płynem Duraline, to faktycznie tak troszkę więcej trzeba było go zużyć i kurczę, udało się. Trochę, wiecie, trochę na policzki, trochę na oko i nie sądziłam, że uda mi się jednak w tym roku, ale się udało. I to denko tutaj też całkiem fajnie się pogłębiło, jest takie już konkretne, sensowne, także powiedziałabym, że palet 0, ale za to 4 cienie do powiek, a w ubiegłym roku jak to wyglądało? Zużyłam 4 cienie suche, a w tym roku 5. Kurczę, więc fajnie, jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o przyszły rok, nie planuję zużywać cieni i w ogóle produktów do oczu. Czuję się już trochę taka, nie wiem, no taka wymaglowana trochę tymi cieniami. Czuję się za bardzo ograniczona, bo mam Project Pen, mam kosmetyczkę miesiąca i tak naprawdę nie mogę sobie usiąść i zrobić na oczach tego, co mam ochotę i wręcz czułam w pewnym momencie roku, że moja kreatywność trochę spadła, że jak miałam możliwość, czas, ochotę zrobić sobie coś kreatywnego, to jakoś tak nie miałam pomysłu na to, co robić na tych oczach i wolałam po prostu sięgnąć po to, co zużywam, bo jednak każde zużycie przybliża mnie do zużycia, więc nie chcę sobie tego robić. Jednak nie chcę. Może jak będę miała oczywiście jakąś końcówkę kredki, będę widziała, że się kończy, to oczywiście, że tak. Jakaś kolorowa maskara też już będzie dosyć stara i już mocno zużyta, pewnie. Jak będę widziała jakieś porządne denko w cieniu, no to jak najbardziej tak, ale nie będę się koncentrowała w tym roku, w przyszłym roku, na produktach do oczu. Myślę, że pewnie będę chciała po prostu zużyć to i mieć taki, wiecie, cudowny sukces i zużytą całą paletę, ale poza tym póki co nie planuję. Zobaczymy, co przyniesie 2025, bo muszę jeszcze to wszystko sobie przemyśleć i plan oczywiście zobaczycie sobie w styczniu. Moi drodzy, tak wygląda pudło tegoroczne. Znowu się zaczyna. Tegoroczne pudło. Dobra, weź Syśka, weź się. Ze zużytymi kosmetykami, także mamy całe pudełko wypełnione produktami. Nikt tego nie widział, prawda? Jest to bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście wy jak zużywacie, nie musicie takich kosmetyków trzymać. Ja to robię tylko i wyłącznie dla odcinka, w celach odcinkowych, ale wy możecie sobie po prostu zapisać w tabelce, zrobić zdjęcie, albo po prostu wyrzucić, sobie nic tam nie liczyć, ale wiem, że jest to trochę takie satysfakcjonujące, jak się zapisuje, bo wtedy wiemy właśnie, ile czego zużyliśmy, ile możemy sobie na przykład w przyszłym roku kupić i tak dalej. Więc ile tych kosmetyków w sumie tutaj zużyłam? W ubiegłym roku było to 50 sztuk i w tym roku miałam cel, żeby to było również mniej więcej około 50, bo to podtrzymuje mnie, że cały czas zużywam, koncentruję się na tych kosmetykach, ale też nie tak, że zużywam jakoś tak mega na siłę. W tym roku udało mi się zużyć 56 kosmetyków. Licząc oczywiście każdy cień z osobna, a jak licząc te róże z Berry M z osobna, no to będzie 58. Więc mamy w sumie tak naprawdę 56-58 kosmetyków zużytych. No i jestem mega zadowolona z tej liczby i nawet się nie spodziewałam, że tak całkiem fajnie ją przekroczę. Jestem mega ciekawa, ile wam udało się zużyć w tym roku. Czekam przede wszystkim tutaj na jedną Wickę, która jest po prostu mistrzem w zużywaniu, także w razie czego czytajcie również komentarze i chwalcie się, jak wam poszło. Jak chcecie
dołączyć do tego wyzwania w przyszłym roku. Zapraszam do wzięcia udziału również w nim, do przyłączenia się do naszej grupy na Facebooku, w której fajnie się wspieramy i pokazujemy nasze zużycia, co bardzo motywuje. I bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie trzymane kciuki za mnie, za te moje zużycia. Bardzo jest mi miło i w ogóle jest mi bardzo miło, że tak polubiliście tą serię. Mi się zawsze bardzo przyjemnie takie rzeczy oglądało, ale nie sądziłam, że znajdzie się aż tylu fanów i tak wiele osób dołączy się w ogóle do tego projektu, bo słuchajcie, na grupie obecnie, tej facebookowej, jest chyba ponad 1400 osób. Szok! Tyle osób chce zużywać, chce mniej kupować, no to jest po prostu super. To jest po prostu super i mega się z tego cieszę. Dziękuję Wam serdecznie za ten rok zużywania. Widzimy się na pewno w następnym, bo również będę kontynuować ten, że tak powiem, proces, ten program, to wyzwanie. Także zostańcie koniecznie ze mną również w 2025. Jeżeli nie chcecie przegapiać odcinków, to zachęcam do subskrypcji i takie małe parafialne ogłoszenie, że robię sobie krótką przerwę od nagrywania i w tym tygodniu nie będzie już kolejnego odcinka w czwartek, także dzisiaj, w poniedziałek, możecie sobie ten odcinek obejrzeć, a następny w kolejny poniedziałek dopiero. Także odpocznijcie sobie, życzę Wam wesołych świąt, trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!